Dzień dobry kochani! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak modelować włosy za pomocą okrągłej szczotki i suszarki, tak żeby z takich włosów uzyskać taki efekt. A nawet jeszcze lepszy, jeśli tylko nie macie tak cienких i delikatnych włosów jak ja. Sponsorem dzisiejszego filmu jest marka Panasonic, a ja będę pracować na suszarce Panasonic EHNA65, która posiada taki bardzo ciekawy system cząsteczek nanoi, o których za chwilę Wam opowiem. Suszarka Panasonic EHNA65 posiada 4 stopnie regulacji temperatury od chłodnej przez letnią, ciepłą aż do gorącej i tutaj właśnie możemy sobie regulować tę temperaturę w zależności od typu naszych włosów oraz od naszego zapotrzebowania. Z drugiej strony mamy regulację mocy nawiewu, mamy tu 3 stopnie i powyżej znajduje się przycisk do chłodnego nawiewu, który możemy sobie wygodnie przytrzymywać podczas modelowania czy też suszenia. I to, co jest tutaj bardzo ciekawe, to właśnie ten system cząsteczek nanoi. Tutaj widzicie wylot tych cząsteczek i te cząsteczki mają za zadanie nawilżać nasze włosy podczas suszenia i modelowania. I co jest w ogóle super, to to, że ta wilgoć zaciągana jest z powietrza, które nas otacza. Także tutaj mamy taki niewidzialny strumień cząsteczek, który nawilża nasze włosy podczas pracy. Możecie tutaj poczuć taki chłodny nawiew podczas pracy, jeśli podłożycie dłoń. No i w ten sposób zapobiegamy chociażby elektryzowaniu się włosów. Następnie mamy 3 wymienne dysze. Pierwsza, ta, którą teraz widzicie, to jest dysza precyzyjna do modelowania. Kolejna jest dysza szybko susząca, tu jak sama nazwa wskazuje, używamy ją, kiedy chcemy przyspieszyć proces suszenia. Pamiętajcie, żeby tę dyszę ustawiać zawsze w pozycji pionowej, ona wtedy będzie działała poprawnie. Kolejna końcówka to dyfuzor, która służy oczywiście do stylizacji objętościowych na falach czy też lokach. My dzisiaj zaczynamy od końcówki szybko suszącej, także zakładam ją teraz i przechodzimy do działania. Zaczynamy od całkiem mokrych włosów tuż po umyciu i pierwsza rzecz, o jakiej musicie pamiętać, to nałożenie produktu termoochronnego. Forma nie ma tutaj większego znaczenia, wybierzcie po prostu to, co lubicie i nakładamy na długość i końce. Następnie, żeby zapanować nad włosami, możemy dobrać jeszcze produkt w zależności od typu włosów. I na przykład, jeśli mamy włosy puszące się, niesforne, suche, możemy nałożyć teraz odrobinę produktu wygładzającego i nawilżającego. Jeśli mamy włosy cieniutkie, pozbawione objętości, czy też na przykład niskoporowate, śliskie i takie ciężkie, niepodatne, możemy nałożyć coś teksturyzującego. Ja dzisiaj nałożę odrobinę kremu nawilżającego, ponieważ chcę, żeby moje włosy były ładnie dociążone. One zazwyczaj są bardzo lekkie i takie latające, więc troszeczkę dodam im dzisiaj właśnie tej wagi i nawilżenia. I kolejny produkt, jakiego możemy użyć, to coś, co pomoże nam odbić włosy od nasady i utrzymać tę objętość na dłużej. I tutaj na przykład jakiś produkt w formie sprayu właśnie przeznaczony do nasady włosów, czy też w formie pianki. Ja na przykład bardzo lubię używać pianek i na tym etapie nakładam piankę, jeśli pracuję z pianką taką, którą wyciskamy z opakowania bezpośrednio na dłoń i z dłoni nakładamy na nasadę, to nakładam ją już teraz. Natomiast jeśli pracuję z produktem, który nakładamy bezpośrednio na nasadę włosów, to będę nakładać warstwa po warstwie podczas suszenia, bo tak jest mi po prostu wygodniej, ale jeśli wolicie, możecie od razu nałożyć wszystkie produkty łącznie właśnie z pianką na nasadę i przejść do suszenia. To, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o modelowanie na szczotkę, nie zaczynamy modelowania od totalnie mokrych włosów, ponieważ zejdzie nam z tym bardzo, bardzo dużo czasu i niemiłosiernie się umęczymy, a tego nie chcemy, więc najpierw podsuszamy sobie włosy tak, żeby one były jeszcze wilgotne, ale nie całkowicie mokre. Tak więc po nałożeniu odpowiednich produktów zakładam końcówkę szybko suszącą. Pamiętajcie, żeby ona była ustawiona w takiej pozycji pionowej. I przechodzę do podsuszania włosów. Nie suszymy do końca, tylko zostawiamy te włosy wilgotne. Do suszenia ustawiam najwyższą moc suszarki, najmocniejszy nawiew. Jeśli chodzi o temperaturę, to ja raczej do moich cienkich włosów nigdy nie stosuję tej najwyższej temperatury. Ja polecam raczej do włosów, które są mocne, gęste, grube i wtedy spokojnie możemy sobie z taką najwyższą temperaturą działać. Natomiast cienkie, delikatne włosy, tutaj dostosujmy sobie temperaturę właśnie do typu włosów i tą jedno oczko poniżej.
Tutaj podczas pracy suszarki, jeśli sobie przyłożycie dłoń przy tym otworze, z którego wylatują cząsteczki nanoi, poczujecie takie chłodne powietrze i to są właśnie te cząsteczki nawilżające, które uwalniane są z tego miejsca i które nawilżają nasze włosy. Moje włosy są teraz jeszcze lekko wilgotne, ale już nie mokre, więc mogę przejść do stylizacji. Przede wszystkim zmieniam końcówkę na tą precyzyjną do modelowania i będę pracować okrągłą szczotką o średnicy 62 mm. To jest taka naprawdę solidna, gruba szczotka. Jeśli macie krótsze włosy, możecie śmiało używać szczotek o mniejszej średnicy. Takie bardzo grube szczotki świetnie się sprawdzają przy włosach długich, gęstych, przy cienkich i delikatnych możemy właśnie sobie tę średnicę troszeczkę też zmniejszyć, natomiast najszybciej i najwygodniej właśnie modeluje się na grubej szczotce. Wydzielę pierwszą warstwę. I teraz powiem Wam, jak modelować, żeby uzyskać najfajniejszy efekt, największą objętość. Bierzemy naszą szczotkę, podkładamy ją pod pasmo i jeszcze troszeczkę dociągamy do góry. Nie możemy robić czegoś takiego, że tutaj szczotkę tylko damy sobie pod pasmo i zobaczcie, tutaj jest od nasady, włosy są płaskie i skierowane w dół, bo nie odbijemy sobie ich od nasady, nie dodamy tutaj tej objętości. Więc szczotkę mocno musimy docisnąć do skóry głowy i jeszcze troszeczkę podnieść ją w górę, żeby te włosy od nasady ładnie nam się podniosły. I zaczynamy od suszenia włosów przy nasadzie, to jest najbardziej strategiczne miejsce, więc kilkukrotnie wracamy do tego miejsca, zanim przejdziemy do końcówek. Jeśli mamy włosy nie za długie, to nawet być może uda nam się nawinąć je na szczotkę i w tej postaci przytrzymać i podsuszyć trochę. I dopiero później, kiedy mamy pewność, że nasada jest już fajnie wymodelowana i sucha w 100%, przechodzimy sobie kręcąc szczotkę ku końcówkom. A kręcimy szczotką po to, żeby to pasmo ładnie naciągnąć, żeby ono było naprężone, bo tylko wtedy dodamy mu takiej super gładkości, domkniemy sobie te łuski, włosy będą wyglądały na takie zdrowe i lśniące. To, co możemy też zrobić, w momencie, kiedy mamy już pasmo wymodelowane, przełączamy sobie nawiew powietrza na chłodny, czyli przyciskamy tylko ten przycisk, który znajduje się tutaj przy nasadzie. Przyciskamy go i w tym momencie nasze powietrze się ochładza i dzięki temu utrwalamy pasmo w tej postaci, w jakiej ono jest wymodelowane, czyli utrwalamy sobie tę objętość. No i co? Przechodzimy do praktyki, zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Tak jak mówiłam, będę jeszcze nakładać produkt dodający objętości na nasadę, ponieważ ja używam produktu, który nakłada się bezpośrednio na włosy, na nasadę włosów, więc będę sobie go nakładała warstwa po warstwie. Takie produkty specjalne do dodawania objętości przy nasadzie, do odbijania od nasady są naprawdę bardzo pomocne. Bardzo Wam polecam, jeśli modelujecie na szczotkę, bo one rzeczywiście fajnie pozwalają uzyskać nam tę większą objętość przy nasadzie, a przecież o to nam tutaj chodzi, prawda? I to, co jest ważne, suszymy zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa, nie suszymy tak od góry, od dołu, dlatego, że wtedy wszystkie baby hair, wszystkie krótkie końcówki staną nam do góry i nie uzyskamy ładnego, gładkiego efektu. Jedyne, co możemy zrobić, i ja to często robię, w momencie, kiedy pasmo mam już bardzo dobrze tak nawinięte, mocno, że ono siedzi na szczotce, to podsuszam od spodu tutaj nasadę, po to, żeby jeszcze ładniej ją odbić, ale to tylko wtedy, kiedy pasmo dobrze siedzi na szczotce i mam tę pewność, że nie zrobię sobie tutaj bałaganu. Czy Wy widzicie tę fantastyczną objętość?
Tutaj jeśli chcemy sobie tę objętość utrwalić jak najlepiej, to mam takie dla Was jeszcze dwie wskazówki. Pierwsza jest taka, że na tym etapie możemy każde pasmo bardzo, bardzo delikatnie spryskać suchym lakierem. Z daleka, dosłownie taką malutką chmureczką i zostawiamy. I niech sobie to tak fajnie osiądzie. A drugi sposób jest jeszcze taki, że możemy sobie użyć tutaj takich wałków klasycznych na rzepy i każde pasmo, które jest już wymodelowane, możemy sobie nawinąć na taki wałek i zostawić na głowie i zająć się kolejnymi pasmami i dzięki temu ta objętość naprawdę jest turbo trwała. Także możecie sobie wypróbować, a ja przechodzę na razie do kolejnego pasma, które już mi całkowicie wyschło, więc najpierw delikatnie je zwilżę. Wydzielam kolejną warstwę. I teraz, żeby mi się te włosy zrobione z niezrobionymi nie mieszały, te zrobione zarzucam sobie do tyłu, a te niezrobione będę sobie tu zabierać do przodu, żeby dobrze je widzieć. Czy Wy widzicie, jaka tu się robi już naprawdę spektakularna objętość przy nasadzie, jak na możliwości moich włosów? To jest naprawdę wow. I mogliście zauważyć, że nawet właśnie zbliżając się do końcówek, ja tak mocno tą szczotką kręcę i naciągam te pasma i dzięki temu, zobaczcie, one są takie sprężyste, aż po same końce są ładnie wymodelowane i wygładzone. Także tutaj każdy ruch ma znaczenie. Przechodzimy do kolejnej warstwy.
kiedy dzielimy jakąś warstwę na kilka pasm, warto jest sobie te pasma osobno podpiąć, żeby nam nie wchodziły w paradę, bo wtedy możemy sobie zrobić bałagan. Tak jest najwygodniej, żeby po prostu każde pasmo było z osobna podpięte. Ja tę warstwę podzieliłam sobie na dwie. Zacznę od tej tylniej. Te tylnie w ogóle są najtrudniejsze, bo tutaj musimy się najbardziej nawysilać, żeby dobrze te włosy wyciągnąć i dosuszyć. To jest taki dosyć nienaturalny ruch. I te pasma z tyłu też często, chociażby na chwilę, właśnie nawijam sobie na wałek, na rzep, żeby one sobie odstały chwilkę w takiej formie, dopóki tak całkowicie nie wystygną i dzięki temu ta objętość będzie utrwalona. I teraz słuchajcie, została mi ostatnia warstwa przez środek głowy. Najpierw wydzielam z niej jedno pasmo z tyłu na samym czubku głowy i to pasmo będę modelować do tyłu. I w tym miejscu to pasmo zawsze po wysuszeniu nawijam na chwilę na wałek, bo to jest takie strategiczne miejsce. Tu chcemy sobie zbudować ładną objętość i nie chcemy mieć przyklapu na czubku głowy, więc to pasmo zawsze troszeczkę sobie tak właśnie jeszcze dodaję objętości za pomocą wałka. Ok, i całą resztę będę już sobie modelować nie do tyłu, ale zgodnie z przedziałkiem, ponieważ to jest sposób, który pozwoli nam na uzyskanie jeszcze większej objętości. Natomiast jeszcze co tutaj zrobię, to wydzielę sobie grzywkę, czyli trójkącik taki nad czołem, trójkątne pasmo.
I teraz została mi już tylko grzywka. Do grzywki będę używać szczotki o małej średnicy, żeby fajnie ją sobie wywinąć. Jeśli nie macie grzywki i macie tutaj długie włosy, to spokojnie możecie je modelować na boki razem z tymi warstwami, które ja zrobiłam przed chwilą. Natomiast grzywkę fajnie jest wymodelować na szczotce o mniejszej średnicy i w kierunku do tyłu. Zobaczcie, że najpierw zaczynam od podwinięcia grzywki pod spód, tak żeby odbić ją fajnie od nasady, czyli szczotkę podkładam od dołu, a następnie szczotkę podkładam od góry, nakładam od góry i wywijam końcówki na zewnątrz. To jest świetny sposób na modelowanie grzywki takiej ściętej na boki, opadającej na skronie. Ona się przepięknie podnosi do góry i układa tak miękką falą. Włosy wymodelowane w ten sposób nie tylko świetnie wyglądają, ale to jest też takie super uczucie, bo one nie leżą płasko na głowie, tylko od tej głowy są odbite i są takie fajnie sprężyste, dzięki temu latają wokół głowy i są takie żywe. Takie modelowanie może być zarówno fryzurą samą w sobie, jak i wstępem do dalszej stylizacji. Możemy teraz przejść albo do upięcia, albo do stylizacji fal, czy czegokolwiek macie ochotę, włosy od razu będą się układały fajniej. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy tutorial. W opisie zostawiam Wam link do profilu Panasonic, jeśli tylko chcecie dowiedzieć się więcej o suszarce, która była bohaterką dzisiejszego odcinka. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie modelowania włosów na szczotkę i suszarkę, piszcie w komentarzach i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Pa, pa!